Cześć, tu Valencianistas z Art of Death. 18 listopada nadszedł czas Ligi Mistrzów State of Survival, czyli Reservoir Right League. Pierwszy mecz w kanionie rezerwuaru rozegraliśmy z Bad Boys and Queens z państwa 107. To było nasze pierwsze spotkanie z sojuszem z sąsiedniego państwa. Było dość niezręcznie, kiedy o 19 UTC mieliśmy zarówno walkę o 2 bunkry, jak i startowaliśmy w najciekawszej rozgrywce w grze. Zdecydowaliśmy się na 2 jednominutowe rajdy, aby wykorzystać czas przygotowania do walki. Udało się, choć trochę namieszało to w kwestiach ustawienia graczy. To, że chcieliśmy dobrze wejść w rozgrywki, to mało powiedziane. Art of Death składa się z graczy z całego świata, więc kiedy dla Europejczyków 19 UTC to świetny czas, ponieważ są zazwyczaj w domu, po pracy, tak dla Amerykanów czy Australijczyków nie jest to najlepsza pora na grę. Niektórzy wykorzystywali przerwę w pracy, by wziąć udział w tej elitarnej rozgrywce. Po początkowym chaosie spowodowanym nowymi drużynami, problemami z wejściem do rezerwuaru oraz tak naprawdę nie wiedzą ilu graczy i kto dokładnie gra w naszych drużynach, sytuacja zaczęła się stabilizować. Przejęliśmy najważniejsze budynki i zaczęliśmy czytać raporty. Czytanie raportów to jedna z najważniejszych rzeczy w świecie State of Survival. A po dodaniu synergii między bohaterami, samolotów, helikopterów czy Behemota nie jest już to takie łatwe. Nie wystarczy mieć wyższych statystyk, tak jak to było w przeszłości. Obecnie jest tyle zmiennych, że z łatwością można zwyciężyć w rajdach, mając niższe statystyki ataku, obrony oddziałów czy poszczególnych formacji. Tak samo jak obronić budynek używając słabszych bohaterów. Na szczęście Reservoir Right League różni się od Reservoir Right The Summit m.in. brakiem nowych budynków, w którym toczą się walki niczym w mini showdown, w walce o flagi. Z biegiem czasu gra zaczęła się krystalizować, a rywale z Bad Boys and Queens mieli problemy z przebijaniem się przez mury, jakie im postawiliśmy w głównych budynkach. Warto nadmienić, że raz zdobyte południowe centrum oczyszczania wody, czyli tzw. Big One, gracz Exodus z drużyną trzymał od początku do końca, zbierając w ten sposób 30 000 jednostek wody, która została w budynku. Nie rozlała się aż do samego końca walki. Świetnie dysponowani dzisiejszego dnia byli tzw. kolekcjonerzy kałuż wody, Water Collectors, którzy bardzo szybko pojawiali się w miejscach, w którym rozlała się woda zebrana w budynkach. W dodatku zniknął problem z niepełnymi szturmami. Rywal również atakował z pełną siłą, ale zbyt mało graczy pojawiło się w kanionie rezerwuaru. Zdecydowanie brakło im ludzi i marszów do ataku. Wynikiem tego przejęliśmy większość zbiorników na wodę, która pojawiła się w drugiej części meczu. Przewaga w punktach była bardzo wyraźna, wynikiem czego kilkoro graczom Bad Boys and Queens puściły nerwy i zamiast walczyć w oczyszczalniach o wodę, zaczęło atakować osady naszych graczy. Na szczęście udało się dotrzeć ze wsparciem do większości graczy. Sorki Jiggles. Walka o zbiorniki wodne to jedna z najbardziej żołnierzożernych części tej rywalizacji. Zwłaszcza kiedy najpierw walczysz z jednym rywalem, żeby za krótką chwilę powitać kolejnego, a z dystansu chęć zdobycia zbiorników wodnych ogłasza kolejny gracz. Dlatego tak ważne jest, aby przenieść się możliwie jak najbliżej, do jak największej liczby zbiorników. Idealnie jest przenieść się w okolice, gdzie są 2 lub 3 obok siebie. Biorąc pod uwagę, że każda sekunda jest na wagę złota, czas marszu, zarówno w przypadku zwycięskiego ataku, jak i potrzeby wykonania drugiego ataku jest bardzo ważny. To jak istotny jest każdy gracz było aż nadto widoczne po poczynaniach graczy sojuszu Bad Boys and Queens, którym od początku brakowało rąk do pracy czy filerów do wypełniania szturmów. Na szczęście tym razem to nie był kłopot, który nas dotyczył. Art of Death zdał egzamin z gotowości do gry w 150%, prezentując na chwilę przed rozpoczęciem rozgrywek 40 z 42 zarejestrowanych graczy. Oby taka frekwencja trwała zawsze. Mogłoby się wydawać, że mając ponad dwukrotną przewagę punktową, zaczniemy przenosić się w pobliże osad rywali, atakując ich dla rozrywki i próbując spalić ich kwatery. Nic z tych rzeczy. Najgorsze, co może się przytrafić w takim meczu, to utracone pod sam koniec zwycięstwo. Więc nawet jeśli istniały tylko iluzoryczne szanse, to nie chcieliśmy wypuścić wygranej z rąk. W takich rozgrywkach jak Reservoir Right League, które nie odbywają się zbyt często, nie można pozwolić sobie na jakąkolwiek chwilę słabości, bo rywal może bezwzględnie wykorzystać nadarzoną szansę. W dzisiejszym spotkaniu graliśmy jak świetnie zgrany zespół. Nawet ci gracze, którzy do walki w kanionie przystąpili z nami pierwszy raz, grali tak, jakby robili to przez większość czasu.
Przewaga była tego dnia bezdyskusyjna, co dodało nam pewności siebie przed kolejnym meczem. Czas, który pozostał nam do końca batalii, część z naszych graczy spędziła na różnego rodzaju testach, m.in. na atakach solo budynków odbitych przez BBQ, żeby sprawdzić, ile ataków solo i ilu żołnierzy jest wymagane, aby móc przebić się przez obronę rywali, jeśli nie są do niego wysyłane żadne posiłki. Większość z tych testów pokazała nam jedno: w ciągu tej jednogodzinnej walki nie ma miejsca na spanie. Nawet kiedy przed budynkiem, który chronisz, znajduje się tylko jeden gracz, a w budynku jest ponad 1 000 000 żołnierzy, to nie gwarantuje ci to 100% obrony. Dobrze zbudowany gracz z uporem maniaka jest w stanie wejść do budynku. Dlatego liczbę żołnierzy w budynku trzeba na bieżąco kontrolować. Pierwsze 3 punkty zdobyte. Przed nami jeszcze 2 spotkania w grupie. I jeśli zdobędziemy choć w jednym kolejne 3 punkty, awansujemy. Trzymajcie za nas kciuki. Do usłyszenia. Cześć.